Seks dobry wszystkim. Dzisiejszy film będzie nie o seksie, ale nie wyłączajcie się, dlatego że dzisiejszy film będzie o tym, jak wielu moich widzów daje się nabierać przez boty i ogląda filmy, które nie są tworzone przez ludzi. Po prostu. AI-owe filmy. Jest to szczególnie istotne z uwagi na to, że są to filmy związane z tematem wokół seksualności. No i wydaje mi się, że ja jestem szczególnie przewrażliwiona na tym tle. Oprócz edukacji seksualnej zajmuję się też ilustracją, plastyką, maluję i to są też dla mnie takie tematy ważne, ponieważ coraz więcej treści w internecie jest nieautentycznych. To nie są treści tworzone przez ludzi, to są treści tworzone przez maszyny, przez AI, przez różnego rodzaju boty, które mają na celu produkować jak najwięcej materiału, żeby was przy tym internecie trzymać, ale też jest to materiał, który kompletnie rozrzedza zawartość tego internetu, powoduje, że te treści przestają docierać, te wartościowe treści przestają docierać do ludzi i zwyczajnie łatwiej jest wszystkich nas ogłupić. Chciałabym o tym dzisiaj porozmawiać, chciałabym opowiedzieć wam, jak takie filmy rozpoznawać, a w ogóle jak to się stało, że ja o tym wiem, że wy takie filmy zdarza się, że oglądacie. YouTube ma pewną funkcję związaną ze statystykami, to znaczy oglądając statystyki dotyczące kanału i tego, kto na ten kanał wchodzi, o której, nie personalnie, tak ogólnie, statystycznie, w jakich godzinach, w jakich dniach, pokazuje mi pewne figury, pokazuje mi pewne rzeczy, ale też pokazuje mi, jakiego rodzaju filmy oglądacie. Jakiego rodzaju treści was interesują. Nie bez przyczyny jesteście na kanale Seks Dobry Wszystkim, ponieważ interesują was tematy związane z seksualnością i bardzo dużo treści, które pojawia się, że właśnie moi subskrybenci oglądają albo osoby, które oglądają mój kanał, oglądają, to są rzeczy związane z seksualnością, ale też zdrowiem, relacjami, dobrym samopoczuciem. Co to znaczy? To znaczy, że widzę te filmy, widzę te przykładowe filmy, które się pojawiają. To, co mnie zaczęło niepokoić, to jak sobie zajrzałam do tych filmów, to wiedziałam już, że to nie są filmy prawdziwe. YouTube was oszukuje. Są tutaj też filmy, które nie są prawdziwe. I dzisiaj porozmawiamy o tym, co to są filmy tworzone przez boty, po co one są robione, jaki mają cel, żebyście mogli przynajmniej, nawet jeśli będziecie je dalej oglądać, bo możecie oczywiście, chciałabym, żebyście mieli, tacy uzbrojeni w tę wiedzę, mogli dokonać świadomego wyboru. Czy oglądacie to, czy nie. Czy wiecie, że to jest film nie zrobiony przez człowieka, tylko przez maszynę, której się tylko zadało temat. No więc zaczynamy. Filmy produkowane przez boty na YouTube często mają charakter prezentacji z narracją. To jest przede wszystkim i najważniejsza cecha tych filmów. Ich głównym celem jest generowanie ruchu i zarobków z reklam. Taki film powoduje, że ludzie chodzą do tych filmów, oglądają je i jeśli te filmy mają odpowiedni ruch, to będą też na nich reklamy, za które reklamodawcy będą płacić za to, żeby się pojawiły, bo wy będziecie te reklamy oglądać. Takie filmy są tanie w produkcji, łatwe do masowego tworzenia, co oznacza, że nawet YouTube może generować tysiące takich filmów bez specjalnie żadnych dużych kosztów. Kolejnym celem jest też propagowanie określonych narracji
albo dezinformacji. PAL 6, jeśli są to filmy, które dotyczą, no nie wiem, prostaty albo opóźnionego wytrysku. Gorzej, jeśli są to tematy związane na przykład ze szczepionkami, z polityką, finansami, czy namawianiem Was do inwestowania w kryptowaluty. To są takie filmy, które mają Was przekonać do myślenia o czymś, że to jest prawda. Jeżeli odpowiednio dużo takich filmów obejrzycie, to będziecie mieli takie wyobrażenie, że to jest prawda, bo pamiętajcie też o tym, że YouTube oprócz tego, że obejrzycie taki film w danym temacie, to on będzie dalej Wam te filmy podpowiadał, będzie Wam sugerował następne podobne, ponieważ algorytm uzna, że Was to interesuje. I za chwilę będziecie myśleć, że to jest prawda, że tak właśnie ludzie myślą, że wszędzie to jest w internecie, więc to jest prawda. Natomiast to niekoniecznie jest prawda. Oprócz tego takie filmy mogą promować produkty i tak zwane afiliacje, czyli zachęcać, jeżeli macie film, po którym jest link, możecie klikać i za te kliki też reklamodawcy będą płacić, czyli będziecie, nie wiem, angażować się w jakieś zakupy dzięki takim filmom, będziecie po prostu łatwym narzędziem do zarabiania dla firm, które produkują materiały, produkują filmy mające wyłącznie na celu skłonienie Was do wejścia na stronę i do dokonywania takich zakupów. Oprócz tego oczywiście, to jest jeszcze jeden ważny temat, dla którego takie filmy mogą być tworzone, to nic innego jak przyciąganie subskrypcji. To znaczy, jeśli zasubskrybujecie taki kanał i to będziecie Wy, następna osoba, następna i stworzy się wreszcie tysiące osób, które ten kanał zasubskrybują, to następnie ten kanał może zostać sprzedany komuś, kto jest gotowy zapłacić odpowiednią kwotę za kanał, który ma bardzo dużą ilość subskrypcji. Wyczyszczona zostanie jego treść, za to Wy nagle będziecie dostawać treści kogoś, kto zapłacił za ten kanał i kto chce Wam coś sprzedać na tym kanale. Więc te filmy też mają za zadanie po prostu przyciągać jak najwięcej subskrypcji. Jeśli temat jest ciekawy, przyciągnie subskrybentów, no i tym samym ten kanał stanie się po prostu atrakcyjny dla sprzedawcy. Atrakcyjny, żeby go sprzedać i zmonetyzować. Czyli to są powody, dla których ktoś robi takie filmy. Żeby było jasne, to nie jest tak, że człowiek siedzi i je produkuje. To jest tak, że jest bot, który dostaje tekst. Ten tekst może też być wygenerowany przez AI. Wystarczy wpisać jakiś temat w AI. AI stworzy narrację, a następnie inny bot albo i ten sam dopasuje do tego losowe obrazki ze stocka, czyli z bazy internetowej zdjęć, albo filmiki, które tam się pojawiają. No i połączy to w jedną i stworzy się film edukacyjny. Jak rozpoznać filmy, które nie są robione przez ludzi, są robione przez boty? Przede wszystkim zwróćcie uwagę na styl narracji i na dźwięk. Głos lektora będzie brzmiał trochę sztucznie. Często jest to generowany przez AI syntezator mowy. Jest tych syntezatorów trochę. Już w tej chwili ciężko jest odróżnić człowieka od AI-a. Jest to dość zabawne, bo kiedy ja nagrywam jakieś rzeczy moim głosem, profesjonalne, gdzie nie ma znaczenia, służę moim głosem jako lektor na przykład gdzieś, to oczywiście, że jest bardzo śmiesznie, bo zaczynają się na przykład pojawiać takie informacje, brzmi jak z AI, ponieważ ja mówię bardzo neutralnym, monotonnym tonem, który nie ma nieść ze sobą żadnego kolorytu, nie ma nieść ze sobą żadnej emocji, ma być tylko przeczytaniem czegoś. Tego jest już tak dużo, że możemy mylić głos prawdziwy z głosem AI. Więc nie będziemy wiedzieć, że jest to syntezator mowy. Ale on mówi w specyficzny sposób.
On nie ma emocji, ma dość nienaturalną intonację. Czasem może mówić zbyt monotonnie, albo tworzyć bardzo dziwne pauzy w miejscach, w których nie powinno być tych pauz. Wymowa może być zbyt idealna z jednej strony, czyli nie mamy jakichś tam błędów językowych, nie pojawiają się, co jest nienaturalne, jeśli chodzi o ludzi. Ludzie zawsze mają jakiś swój sposób mówienia, robią pewne takie błędy fonetyczne, które się pojawiają i rzadko kiedy mówią idealnie. Natomiast taka maszyna rzeczywiście będzie mówić bardzo ładnie lub też będzie przy pewnych głoskach robić dziwne dźwięki, bo na przykład ten AI nie będzie stworzony do mówienia w języku polskim, więc pewne trudne dźwięki specyficzne dla języka polskiego, na przykład sz, ś, będą dziwnie brzmiały w wykonaniu tych właśnie botów. Będzie też błędnie na przykład akcentował słowa albo tworzył dziwne tempo. AI może mówić zbyt wolno, zbyt równo, albo akcentować słowa, które normalnie w języku byśmy nie akcentowali. Zwracajcie na to uwagę, jeśli oczywiście możecie. Jest następna rzecz, po której można rozmawiać, czyli to dotyczy tej części głosowej, fonetycznej, jakby tego, co słyszymy, oglądając taki film. Druga rzecz to część wizualna filmu. Przede wszystkim jest to film złożony albo z obrazów, ze zdjęć, ze stoka, albo wideoklipów, które są w pętli, jakieś losowe wideoklipy. Czasem one są dobrane do tematu, ale rzadko kiedy są dobrane bardzo dobrze do tematu. To są po prostu jakieś ruchome obrazki. Zastanawiajcie się, co oglądacie. Czy to jest po prostu obrazek, który wam w niczym nie przeszkadza, czy to jest coś dziwnego, że nagle, kiedy jest rozmowa o prostacie, mamy, nie wiem, panią, która z panem idą przez park, nie? Często wykorzystywane do tego są zdjęcia, filmiki właśnie z różnych bibliotek i one są wykorzystywane w pewnym sensie losowo, to znaczy tylko przy pomocy słów kluczowych, co oznacza, że nie do końca idealnie pasują do tematów bardzo fachowych. One będą bardzo ogólne. No i najważniejsza, ponieważ są to tylko filmiki, są to tylko zdjęcia, nie ma nigdy twarzy osoby prowadzącej. Nie wiecie, kto prowadzi kanał. Nawet jeśli wydaje wam się, że jest zdjęcie w tym kanale, w ikonie, to nie jest to prawdziwe zdjęcie, ponieważ nigdy ta osoba do was nie mówiła. Mówił do was AI zza filmów i zza zdjęć. Prezentacja slajdów lub właśnie tych filmików, animacje. Jeżeli to są same animacje, to też może być podejrzane. Często to są różnego rodzaju kompilacje tych zdjęć, rzadko kiedy są oryginalne, rzadko kiedy są unikalne, praktycznie nigdy nie są zrobione przez prawdziwych ludzi, to znaczy nie są to filmy, które ktoś nagrał sam, to są filmy, które są zrobione w takich warunkach bardzo profesjonalnych, dobrym sprzętem, więc miejcie to na uwadze i zwracajcie na to uwagę. Trzecią rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, to sposób narracji. Tam mogą pojawić się frazy w tytułach, w opisach tych filmów, ale też w samym filmie. Ton, który pojawia się w takich filmach, to jest jak ton z tabloidu, tak? Nie uwierzysz, co odkryli naukowcy. Nie ma tam analizy tego tematu, nie ma kontekstu, to tylko są takie frazesy, które widzimy, tytuł, który coś sugeruje, że to jest coś takiego, a potem za tym nic nie idzie. Podaje ogólne informacje. Nigdy nie podaje źródeł, nawet jeśli zada się pytanie,
to jest ono pozostawione bez odzewu, nie ma odwołań do żadnych sprawdzonych danych. Ja też zdarza mi się, że nie podaję takich danych bezpośrednio. Natomiast gdyby ktoś zapytał, to mogę udzielić takiej informacji i mogę link do takich badań dać na przykład w komentarzu. Natomiast takie kanały fejkowe raczej Wam na to nie odpowiedzą, nie będą potrafiły tego zrobić. Jeśli tekst czy zdania są przesadnie długie lub przesadnie proste, albo zbyt profesjonalne, albo zbyt techniczne, albo takie w tonie takich wypunktowań, czyli nie ma takiej ładnej narracji bezpośredniej, tylko są jakieś takie punkty, to też może sugerować, że jest to film zrobiony, wygenerowany przez bota. Czwarta rzecz, kolejna, na którą warto, żebyście zwrócili uwagę, to co to jest za kanał i jaką wykazuje aktywność. Zanim kanał będzie popularny, mija zazwyczaj bardzo dużo czasu i musi wrzucić naprawdę sporo filmów, żeby odrobinę podniosła się jego popularność. W każdym kanale musi też minąć dużo czasu. Jest bardzo trudno wrzucić dużo filmów w krótkim czasie. Ludzie fizycznie, sami robiące takie rzeczy są w stanie zrobić, nie wiem, może do 2-3 w tygodniu, przy założeniu, że naprawdę mają dużo wolnego czasu, ale jeśli normalnie funkcjonują, normalnie pracują, to nawet mniej. Za to możecie zwrócić uwagę i do tego Was gorąco zachęcam, do sprawdzania, jak już znajdziecie taki kanał, wejdźcie na niego, sprawdźcie informacje o kanale. Zobaczcie, kiedy zostało założone i ile ma filmów. Bo jeśli ma bardzo dużo filmów, a jest dosyć nowy, prawdopodobnie jest to kanał robiony przez bota. Kanały AI często wrzucają po kilkadziesiąt filmów tygodniowo. To jest nie do zrobienia przez youtubera, przez osobę, która kanał prowadzi. Poza tym jest też mało interakcji w komentarzach. Ja nie ukrywam, że ja w interakcje rzadko wchodzę, ale czasem mi się zdarza wchodzić, czyli znajdziecie pod pewnymi filmami moje komentarze albo odpowiedzi do jakichś komentarzy, natomiast ten kanał AI-owy nie będzie tam miał takich interakcji, plus możecie zobaczyć pod tym filmem bardzo dużo podejrzanych peanów na temat tego filmu. Wspaniały film. Cudowne, dziękuję, ten film jest niezwykle wartościowy. To są rzeczy zaskakujące, że przy takich kanałach zazwyczaj są tylko piękne, podbijające ten film komentarze, a to dlatego, że te komentarze też są generowane przez tego bota, czy też innego bota, bo komentarze napędzają ruch na kanale i na filmie. Do czego Was zachęcam? Zapraszam Was do komentowania tego filmu. Uprzejmie proszę, żebyście zwracali uwagę na współkomentujących i żebyście zachowali się kulturalnie. Natomiast zachęcam Was do komentowania, ponieważ te komentarze generują ruch na samym kanale i na filmie. Jeżeli pod filmem zrobionym przez bota jest od razu bardzo dużo, bardzo pozytywnych komentarzy, może to być podejrzane. Co idzie za brakiem osoby w filmach? To ogólnie jest to kanał, gdzie nie ma osobowości twórcy. Tam są po prostu jakieś losowe filmy, cięgiem puszczane, nie mają żadnego fajnego stylu jednego, ponieważ jak wiecie, każdy youtuber ma jakiś swój styl, ma jakiś swój sposób prowadzenia tych filmów, sposób realizowania tych filmów. Oczywiście z biegiem czasu jakość tych filmów może się poprawiać, bo każdy z nas się uczy i rozwija
i robi filmy, no miejmy nadzieję, coraz lepsze, albo też filmy, które chciałby i marzyłby, żeby robić, więc się uczy, żeby robić coraz bardziej doskonałe w jego mniemaniu. Natomiast boty mają raczej jednostajne, takie po prostu odfajkowane filmiki. Nie ma tam prowadzącego, który występuje przed kamerą i faktycznie jest to ktoś, z kim można, do kogo można coś powiedzieć, do kogo można posłuchać. No właśnie, a skoro nie ma tam osoby, to kto może stać za filmami? No i po co? Po co te filmy są robione? Przede wszystkim tego typu filmy, oczywiście, że wiele osób może tworzyć takie filmy, ale ci, którzy tworzą tego typu filmy albo angażują boty do stworzenia filmów, to są przede wszystkim twórcy nastawieni na masową monetyzację. Są kanały, które produkują strasznie dużo treści po to, żeby z automatu stać się partnerem YouTube'a i żeby na nim zarabiać. Nie jest istotne w ogóle, co w tych treściach będzie, ponieważ to umożliwia im po prostu szybki zarobek. Automatycznie generowane filmy są tanie do zrobienia i pomagają bardzo szybko zwiększać liczbę wyświetleń i zdobywać dochody z reklam. Niektórzy budują takie kanały, żeby je potem sprzedać jako gotowy biznes. Czyli można kupić gotowy kanał z określoną ilością subskrybentów, niekoniecznie zainteresowanych tym, co w tym nowym kanale będzie się działo, ale no, będą już zasubskrybowani, tak? Oprócz tego firmy afiliacyjne i marketerzy, czyli firmy, które zarabiają na tym, że ktoś klika w linki sponsorów, którzy chcą reklamować się na filmach, czyli firma marketingowa mówi, że mamy tutaj 10 kanałów YouTube i na tych kanałach lecą filmy i jak tam umieścimy link do Państwa strony, to osoby subskrybujące klikną i będziecie Państwo na tym zarabiać, ale też te firmy zarabiają na tym, że ten link jest, czyli ci właściciele tych kanałów, ponieważ normalny link afiliacyjny wygląda tak, że YouTuber podpisuje umowę ze sponsorem i klikając w link zarabia sponsor, no bo jest sprzedawany na przykład jakiś produkt, ale też zarabia YouTuber, bo z tego linku ktoś wszedł do tamtej strony. Natomiast w momencie, kiedy nie ma YouTubera, a jest tylko firma, która ma, nie wiem, 10, 50, takich 100 kont albo jeszcze więcej, no to nie ma potrzeby w ogóle się dzielić, tak? Tylko i wyłącznie będą zarabiać te firmy marketingowe i te firmy afiliacyjne. Bardzo często są to firmy, które promują konkretne produkty, kursy online, suplementy diety, ale też na przykład inwestycje. No jeśli chodzi o treści o seksie, myślę, że to są po prostu kliki i subskrypcje, no ale być może jeszcze inne atrakcyjne rzeczy można sprzedawać na tych linkach. No i wreszcie mamy trzecią grupę, kto i po co? Dezinformacja, czyli wszystkie takie podmioty, które zajmują się dezinformacją, czyli produkowanie filmów rzekomo edukacyjnych, których celem jest jedynie wprowadzanie was w błąd, czyli wmawianie wam pewnych prawd, półprawd, żebyście niekoniecznie uwierzyli w nie, bo możecie w nie nie uwierzyć, ale nie będziecie wtedy ufać tym, które mówią prawdę, bo będziecie przekonani, że jest tak dużo fałszywych, że już nie wiadomo w co wierzyć. To w gruncie rzeczy do tego się sprowadza. Poddawanie się właśnie temu strachowi, że są dostępne tylko fałszywe informacje, żadna nie jest prawdziwa. To nie do końca tak jest. Wystarczy się przyjrzeć i sprawdzić, czy filmik, który oglądacie, jest fałszywy. I jak ma te cechy, o których ja wam tu powiedziałam, to wiecie, że możecie go skasować, zablokować, nie oglądać, wyrazić negatywną opinię, zostawić w spokoju
i przejść do innych, za którymi są prawdziwi ludzie. Tymi podmiotami mogą być organizacje polityczne, lobbystyczne, pewne rządy, za tym mogą stać, albo grupy interesu. Celem zazwyczaj jest manipulacja waszą opinią, manipulacja opinią publiczną, wprowadzanie w błąd w sprawach zdrowotnych, technologicznych czy finansowych. Czyli wprowadzanie was w mylne przekonania o różnych rzeczach, na przykład o szczepionkach. I oczywiście oprócz tego mamy też oszustów i spekulantów, którzy promują fałszywe metody zarabiania. Zarób 10 000 złotych w tydzień dzięki tej metodzie. Kryptowaloty, oszustwa finansowe i tak dalej. Kup teraz, a na tym zarobisz 1000 złotych, nie będziesz musiał już pracować. Więc oczywiście, że też oszuści produkują tego typu filmy. Nie stoi za nimi twarz, nie stoi za nimi osoba. To jest produkcja po prostu takiego siana, takiego niczego. Jak sprawdzić wiarygodność? A no właśnie, wiarygodność takich materiałów przede wszystkim możemy sprawdzić, weryfikując te treści, które tam są. Po pierwsze sprawdzić, czy one są czy one są ogólne, czy one są dokładne. Możemy sprawdzić inne treści na ten temat i sprawdzić, czy to jest prawda, więc warto to zrobić. Możemy zadać pytania i szukać źródeł, dopytywać się o źródła, ewentualnie te źródła wyszukiwać. Przede wszystkim właśnie też sprawdzić tego twórcę. Czy ma inne kanały, czy może jest on dostępny w social mediach, czy ona. Czy jest osobą tylko na YouTubie, czy jest też w innych miejscach. Jeśli jest w innych miejscach, prawdopodobnie to jest prawdziwa osoba, ale jeśli nie ma, jeśli jest to 1 500 100 900 konto bez osoby, to nie będą, to konto nie będzie miało ani konta na Facebooku, ani na Instagramie, ani na TikToku, nigdzie indziej, bo nie o to chodzi, prawda? Sprawdzajcie komentarze, sprawdzajcie, czy wyglądają prawdziwie, czy wyglądają dziwnie, jakby były generowane masowo, tak? Że wszystkie są rzeczywiście takie same, podobne, trochę dziwaczne. Możecie też używać narzędzi do analizy treści, bo są takie specjalne teraz narzędzia, którymi można sprawdzić, czy to jest czy treść jest treścią AI, czy jest treścią prawdziwą. Ja nie do końca im ufam w 100%, a to dlatego, że zdarzyło mi się, że włożyłam w taki test, maszynę taką testującą treść, którą osobiście napisałam i dostałam informację, że jest to treść napisana przez AI, po czym dostałam zaproszenie do subskrypcji, że teraz mi poprawią te treści tak, żeby one były bardziej ludzkie, więc ja nie do końca też im ufam. Natomiast no, możecie sprawdzać, możecie też szukać treści i po prostu wprost pytać właściciela kanału o takie rzeczy. W skrócie, jeśli widzisz film, slideshow, gdzie nie widzisz człowieka, gdzie lektor mówi monotonnym, dziwnym tonem, takim właśnie bardzo wystudiowanym, perfekcyjnym, albo robi dziwne rzeczy z dziwnymi, niestandardowymi polskimi głoskami, a cały obraz wizualny to są zdjęcia i filmiki. Natomiast treść jest, lub animacje, natomiast treść jest ogólnikowa, albo taka, która ma wywołać jakieś konkretne emocje w was i wywołuje konkretne emocje, możecie mieć prawie pewność, że jest to film nieprawdziwy. Że jest to film stworzony przez bota po to, żebyście zasubskrybowali pusty kanał, po to, żeby można było ten kanał sprzedać, albo żeby wam coś sprzedać, albo żeby wam coś wmówić, albo żeby was sprzedać, no bo jak się sprzeda taki kanał z subskrybentami, no to tak jakby was się trochę sprzedaje.
Więc tego typu treści pojawiają się na YouTubie i moi drodzy subskrybenci, widzę, że je oglądacie, ponieważ wyskakują mi jako treści albo kanały, które subskrybujecie. Zajrzyjcie do tych kanałów, upewnijcie się, czy to są kanały prawdziwe, czy to są kanały AI-owe, tworzone przez boty. Podejmijcie decyzję, możecie podjąć decyzję, że chcecie oglądać taki kanał, ale jeśli stwierdzicie, że wam to nie pasuje, to oczywiście usuńcie ten kanał ze swoich obserwowanych i możecie też tam wybrać opcję, żeby YouTube wam go nie podsuwał więcej. Chciałam zrobić ten film dla was i mam nadzieję, że będzie on pomocny i sobie pooglądacie teraz treści na YouTubie trochę inaczej. Z wielu powodów. Jeden jest taki, że mam głęboką nieufność do AI-a, do tego, że powoli odsuwamy ludzi z różnych pól, które tak naprawdę do tej pory były miejscem, gdzie człowiek kwitł i dominował. Także AI z jednej strony wypiera nas z różnych pól eksperctwa czy specjalizacji. Druga sprawa, co może jeszcze bardziej jest straszne, bardzo nie odpowiada mi nieetyczne wykorzystanie takiego pięknego medium, jakim jest YouTube i jakim jest możliwość uczenia się od innych ludzi, różnych treści, różnych rzeczy, szukania swojej drogi, dowiadywania się od tego, od osób w swoim, powiedzmy, w swojej bezpiecznej przestrzeni domowej. Mogę sobie otworzyć telefon, mogę sobie przewertować tego YouTube'a. Jeśli znam jakieś języki, to w różnych językach. Jeśli nie, być może filmy mają tłumaczenie i mogę sobie z napisami te filmy obejrzeć. I to powoduje, że mamy wiele możliwości korzystania z niebywałego potencjału i ogromu wiedzy, która jest w YouTubie, która jest w internecie. Filmy produkowane przez boty są produkowane bardzo często albo do dezinformacji, albo do po prostu zarabiania na was, zarabiania na nas, tak? Zarabiania na naszych potrzebach. Chcemy się dowiedzieć czegoś i nikt nam nie powie dokładnie, nie da pełnej, właściwej informacji, niczego nas nie nauczy, ale wykorzysta to, że tam jesteśmy, żeby na nas zarabiać. To mi się też bardzo nie podoba, jest to dla mnie obrzydliwe, jestem temu przeciwna i może jestem staroświecka. Wierzę w to, że finalnie będziemy sobie potrzebni jako ludzie. Dlatego jestem za tym, żeby bardzo mocno zwracać uwagę, uczyć się i nie dawać się do końca oszukiwać przez tego typu złych aktorów. Bo oczywiście, że za tymi botami też stoją jacyś ludzie, najczęściej jakieś firmy, ludzie, którzy chcą zarabiać kasę, prawda? Więc zwracajmy na to uwagę, bądźmy czujni i bądźmy selektywni, jeśli chodzi o szukanie i wybieranie treści do oglądania na YouTubie. Mam nadzieję, do zobaczenia z wami wszystkimi przy następnym filmie. Zasubskrybujcie ten kanał, polubcie ten film taką łapką tam w górę i włączcie powiadomienia, bo inaczej nie będziecie dostawać powiadomień, że jest gotowy film do oglądania. Cześć. Strasznie długi. Dobra, stop.